Gwałtowna kosmiczna eksplozja. Zjawisko o takiej sile, że potrafi zabłysnąć jaśniej niż cała galaktyka. Oto supernowe, wybuchające w ogromnym rozbłysku gwiazdy. Są to jedne z najbardziej gwałtownych zjawisk we wszechświecie. W tym programie pokażemy, jak dochodzi do wybuchów supernowych i co takiego mogą nam one powiedzieć o naturze wszechświata. Zapraszamy na Astronarium. Kiedy na niebie pojawia się nowy, jasny obiekt, zupełnie jakby rozbłysła nieznana gwiazda, musi to robić wrażenie. Nic więc dziwnego, że supernowe fascynowały nas od stuleci, ale dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę się za nimi kryje. A chyba najlepsza okazja, by to sprawdzić, przydarzyła się nieco ponad 30 lat temu. 23 lutego 1987 roku na niebie pojawiła się najbardziej spektakularna supernowa naszych czasów. Wybuchła w Wielkim Obłoku Magellana, galaktyce, która jest satelitą Drogi Mlecznej. W kosmicznej skali to naprawdę niedaleko. SN 1987A, bo takie otrzymała oznaczenie, była najjaśniejszą supernową od niemal 400 lat. Dało się ją zobaczyć nawet gołym okiem. Ale co najważniejsze, astronomowie mieli okazję, by skierować w jej stronę swoje teleskopy. Wybuch tej supernowej śledzono niemal od chwili jej pojawienia się na niebie, a jego pozostałości obserwujemy do dziś. Supernowa 1987A zrewolucjonizowała naszą wiedzę na temat tego typu zjawisk. Była to pierwsza okazja, aby obserwacyjnie potwierdzić teorie dotyczące źródła i mechanizmu wybuchu supernowych, a w każdym razie jednego z ich rodzajów. Okazuje się bowiem, że pod pojęciem supernowych tak naprawdę kryje się kilka różnych zjawisk. Co w takim razie prowadzi do tego, że na niebie pojawiają się ślady po tych kosmicznych eksplozjach? Przekonajmy się, co obecnie wiemy na temat natury gwiazd supernowych. Próbując zrozumieć, jak dochodzi do wybuchów supernowych, astronomowie zaczęli przyglądać się widmom tych gwiazd. Okazało się, że różnią się one między sobą. W jednych dało się zauważyć linie świadczące o obecności wodoru, w innych nie było po nich śladu. Na tej podstawie supernowe podzielono na dwie kategorie. Supernowe typu pierwszego są pozbawione wodoru. Supernowe typu drugiego zawierają ten pierwiastek. Skąd wzięła się ta różnica? Okazuje się, że tak naprawdę mówimy o kilku całkiem różnych zjawiskach. Z pytaniami o różne mechanizmy wybuchu supernowych zjawiamy się w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie. Pracuje tu profesor Paweł Hensel, astrofizyk, członek Polskiej Akademii Nauk i jeden z najwybitniejszych na świecie teoretyków gęstej materii i gwiazd neutronowych. To obiekty, które powstają w wybuchach supernowych typu drugiego. Jak tłumaczy profesor Hensel, źródłem tych zjawisk są umierające gwiazdy, masywne olbrzymy o masie od 10 do 30 razy większej niż Słońce. Cały proces zaczyna się głęboko w ich wnętrzu, pod wieloma warstwami pierwiastków powstałych w ciągu milionów lat jądrowej fuzji. W tym wewnętrznym, powiedzielibyśmy, rdzeniu tej cebuli, prawda, gwiezdnej, który to rdzeń ma promień na przykład 5000 km, zbliżony do naszej Ziemi, to jest punkcik w porównaniu z całą gwiazdą. W tej prawda? ogromnej gwieździe jest maleńkie ten rdzeń. jądro. Tak. W nim jest zgromadzona całkiem pokaźna masa, 1,5 masy Słońca typowo. I on się składa z niezwykle gęstej plazmy, w
której są jądra żelaza, niklu i elektrony. I ten rdzeń w zasadzie jest skazany na tragedię. Mianowicie tak, jądra żelaza i niklu, one już nie mogą ulegać dalszej syktezie. Nie może być reakcji termojądrowych, dlatego, bo one osiągnęły maksymalną energię wiązania. Natomiast mogą zachodzić procesy odwrotne, które mają charakter endotermiczny, to znaczy pochłaniają energię i obniżają ciśnienie. I w momencie, w którym nastąpi deficyt ciśnienia w tym rdzeniu, czyli ciśnienie nie będzie już w stanie powstrzymywać straszliwej grawitacji, która ciśnie na ten rdzeń, rdzeń po prostu ulegnie implozji. W ciągu 100 milisekund, czyli 1/10 sekundy, zmniejszy rozmiary tego rdzenia żelazno-niklowego z 5000 km do 50 km. Niesłychane zjawisko, gwałtowne. Czyli gwiazda zaczyna się zapadać Ale od środka. tylko w tym rdzeniu, tak. Dodatkowo to ściskanie związane jest z tym, że następuje niezwykle istotny proces. Wychwyty elektronów na protonach, również w jądrach. To powoduje, że jeszcze większy deficyt ciśnienia jest, bo elektrony one produkują ciśnienie i powstają neutrina. Neutrina, czyli wyjaśnimy te maleńkie, o masie niemal zerowej cząstki, które przenikają przez całą inną materię, także pewnie przez nas w tej lata chwili. świetne, a cały czas, prawda, cały czas. One są wielkimi aktorami w tym zjawisku, o którym mówimy. One najpierw wobec tego wylatują, czyli jest pierwszy błysk neutrinowy, ale ta materia, która się w rdzeniu robi coraz gęstsza, uwięża je. One, które mogą się propagować przez wszechświat bez żadnych kłopotów, przez Ziemię, prawda, przez gwiazdy, wylatują przez nas, one tam napotykają na problemy z wydostaniem się. Tak jest gęsto i tak gorąco. To jest jedyna sytuacja, kiedy neutrino może być gdzieś uwięzione. Tak, i one tam są uwięzione i okazuje się, że to w nich jest 99% energii, która się wyzwoliła dzięki tej implozji. W momencie, w którym ta implozja się zatrzymuje w centrum gwiazdy, dlatego, bo materia się robi tak sztywna, że już bardziej kurczyć się nie może. I to jest ten moment zero. Te warstwy, które w dalszym ciągu spadają na to centrum w gwieździe, one tam są hamowane w sposób brutalny i tworzy się fala uderzeniowa. Fala uderzeniowa, która odwraca znak prędkości i ona się rozprzestrzenia na zewnątrz, czyli od implozji przechodzimy do eksplozji. Propaguje się, rozprzestrzenia, na początku ma prędkość 50 000 km na sekundę, to jest dobry ułamek prędkości światła, pędzi, ciągnąc za sobą materię, grzejąc ją przez te miliony kilometrów, aż dochodzi po kilku godzinach, po kilku dniach, zależnie od rozmiarów, prawda, i konkretnej supernowej, do powierzchni i wtedy ta gwiazda zaczyna rozbłyskać, bo ta energia została przetransportowana z centrum gwiazdy do jej powierzchni. Ona zaczyna rozbłyskać, później dalej świeci, bo są pierwiastki radioaktywne, prawda, w tej materii, którą przeszła fala uderzeniowa i mamy supernową. Ale to wszystko się dzieje czasami kilka dni po tym pierwszym sygnale neutrinowym. Neutrina wypełzają z tego, co jest w środku supernowej, w ciągu 20 sekund wynoszą 99% energii. Czyli cały ten potężny rozbłysk, który, jak mówiliśmy, potrafi przewyższyć jasnością całą galaktykę, bierze się zaledwie 1% energii tego procesu? Tak. I to zrozumieli teoretycy, ale oczywiście była to tak monstrualna sytuacja, że należało oczywiście ją potwierdzić eksperymentalnie. I supernowa, która, to było wielkie szczęście, łódź szczęścia dla astrofizyki, która wybuchła w Wielkim Obłoku Magellana 23 lutego 1987 roku, potwierdziła te modele. Neutrina od supernowej 1987A udało się zarejestrować dzięki niezwykłym urządzeniom, takim jak japoński detektor Kamiokande.
Na co dzień rejestruje on pojedyncze neutrina pochodzące ze Słońca. Ale to właśnie tu udało się też wychwycić kilkanaście cząstek z samego centrum kosmicznego wybuchu supernowej. Dzięki temu potwierdziły się teorie dotyczące mechanizmu supernowych typu drugiego. Okazuje się jednak, że istnieje i taki rodzaj gwiazd, w których do wybuchu supernowej dochodzi w zupełnie inny sposób. Mowa o tzw. supernowych typu 1A. Jak tłumaczy profesor Hensel, w przypadku supernowych 1A do wybuchu prowadzi tak naprawdę całkiem inne zjawisko. Nie mamy tu bowiem do czynienia z eksplozją masywnego olbrzyma. Zamiast tego cały ten gwałtowny proces rozgrywa się w układzie złożonym z dwóch gwiazd. Wybucha biały karzeł. Biały karzeł pozostałość po ewolucji gwiazd niezbyt masywnych. Na przykład nasze Słońce po sobie zostawi białego karła. Otóż jeżeli taki biały karzeł jest w układzie podwójnym, tutaj jest to zobrazowane na ekranie, to wówczas na pewnym etapie ewolucji tego układu podwójnego jego towarzysz, tutaj przedstawiony jako taki balon duży, zaczyna wyrzucać masę przez plazmę, która to plazma krąży wokół białego karła, który jest tutaj pokazany i w końcu spada na niego, powiększając masę tego białego karła. Otóż biały karzeł w momencie, kiedy zwiększa się jego masa, on zwiększa swoją gęstość w centrum. To jest bardzo charakterystyczne dla tego typu gwiazd. Zwiększenie masy białego karła wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem dla białego karła, mianowicie jego masa zbliża się do granicznej masy, poniżej której biały karzeł może istnieć, a powyżej której będzie musiał ulec zniszczeniu, zapadnięciu się. To jest tak zwana masa Chandrasekhara, typowa to jest 1,4 masy Słońca. I właśnie to prowadzi do zjawiska wybuchu termojądrowego białego karła. W pewnym momencie dochodzi do warunków takich, że we wnętrzu białego karła następuje zapłon tych pierwiastków, z których on jest zbudowany. One ulegają zapłonowi termojądrowemu, wyzwala się energia, a ponieważ biały karzeł jest układem bardzo słabo związanym, on ma promień kilku tysięcy kilometrów, wystarczy energii wyprodukowanej przez te reakcje termojądrowe, żeby go rozbić. Czyli krótko mówiąc, supernowa typu 1A to jest taki termojądrowy wybuch białego karła. Drugi scenariusz, który jest konkurencyjny, to jest taki, że w układzie podwójnym mamy nie jednego białego karła, ale dwa białe karły. Dwa białe karły krążą wokół wspólnego środka masy. Układ wypromieniowuje fale grawitacyjne oczywiście, zawęża się i w pewnym momencie białe karły na siebie wpadają. I układ, który powstaje, wybucha. Supernowe 1 i B i C okazuje się są związane z tym samym mechanizmem, co supernowe typu 2, także tutaj jest przykład historycznego takiego nieporozumienia, prawda? Ale rzeczywiście, ponieważ w ich widmach nie ma wodoru, no to one zostały tak nazwane. Są to zjawiska niezwykle dramatyczne i one dotyczą gwiazd bardzo masywnych. W przypadku supernowych typu 2 to były masy na przykład do 30 mas Słońca. Tutaj mówimy o masach ponad 50 albo 100 mas Słońca. Takie gwiazdy żyją krótko, ewoluują bardzo szybko i w szczególności są bardzo, bardzo jasne. One tak silnie promienują, że wywiewają całą tą warstwę wodoru z zewnętrznej otoczce w czasie swojego istnienia. I w związku z tym po wybuchu i po rozbłysku tych linii wodorowych nie ma. One ze względu na swoją ogromną masę podczas implozji wyzwalają ogromną energię. Ogromną energię dlatego też nazwano je, i tutaj ta nazwa jest związana też z profesorem Bogdanem Paczyńskim, który w tych murach pracował, z tak zwanym zjawiskiem hipernowej. Tam jest energia 100 razy większa niż ta gigantyczna energia supernowej typu 2
I również może zamiast gwiazdy neutronowej powstać czarna dziura. Z supernowymi typu 1A związana jest jeszcze jedna niezwykła historia. To właśnie gwiazdy z tej grupy pozwoliły na dokonanie jednego z najbardziej zaskakujących odkryć w historii astronomii – przyspieszania kosmicznej ekspansji. Na początku XX wieku Edwin Hubble, prowadząc badania w obserwatorium Mount Wilson, dokonał odkrycia kosmicznej ekspansji. Obserwując coraz słabsze i bardziej odległe galaktyki, zauważył w ich widmach rosnące przesunięcie ku czerwieni. Świadczyło to o tym, że galaktyki oddalają się od nas coraz szybciej, a sam wszechświat się rozszerza. Było to rewolucyjne odkrycie, ale nie potrafiliśmy wykluczyć, że grawitacja kiedyś zatrzyma ten proces. Za sprawą supernowych typu 1A dowiedzieliśmy się jednak, że wszechświat nie tylko się rozszerza, ale robi to coraz szybciej. O tym, w jaki sposób supernowe wykorzystano do pomiaru tempa kosmicznej ekspansji, opowie profesor Marek Demiański, fizyk-teoretyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówi, odkrycie to było związane z próbami mierzenia odległości do coraz bardziej odległych galaktyk. Astronomowie wpadli na pomysł, że przecież w takiej typowej galaktyce co jakiś czas, niezbyt często, wybuchają supernowe. I czy nie można byłoby wobec tego, zamiast wypatrywać tych słabiutkich gwiazd, zacząć szukać supernowych? Okazało się, że to są dość typowe gwiazdy, malutkie, białe karły, które występują w układach podwójnych. Z tej drugiej gwiazdy normalnej pochłaniają materię, ich materia rośnie i tak się znowu szczęśliwie składa, że kiedy masa takiego białego karła osiągnie granicę tą magiczną 1,4 masy Słońca, to taka gwiazda traci stabilność i wybucha. I ponieważ zawsze to się dzieje wtedy, kiedy taka gwiazda ma masę rzędu 1,4, to można było przypuszczać, że całkowita ilość energii, a więc jasność takiej supernowej będzie taka sama. Dzięki temu supernowe typu 1A udało się wykorzystać jako tak zwane świece standardowe. Są to obiekty, dla których można bardzo precyzyjnie określić tak zwaną moc promieniowania w maksimum blasku. Innymi słowy, da się ustalić, jak jasno świecą one u źródła. Jak ta właściwość pozwoliła na wykorzystanie tego rodzaju supernowych do mierzenia odległości? No to znowu wracamy do czasów Hubble'a. Właściwie idea jest taka sama. Mamy obiekt, który świeci bardzo jasno. Znamy, ile energii jest emitowane w ciągu sekundy, czyli technicznie rzecz biorąc jasność tego obiektu. I oczywiście im on jest położony dalej, tym słabszym go widzimy. Ta różnica, ten współczynnik proporcjonalności to jest 1 na tę odległość do kwadratu. I wobec tego, jeżeli w przybliżeniu znamy jasność tego obiektu, który wybucha i to widzimy, prawda, więc widzimy jaką jasność obserwujemy i stąd od razu natychmiast przez prostą arytmetykę wynika odległość. Oczywiście ta własność supernowych jest niezwykła. To naprawdę dar natury, można by powiedzieć. Taki prezent astronomom, którzy zadawali takie pytania, jak ten wszechświat się rozszerza. Problem polegał na tym, że takie supernowe zdarzają się dość rzadko i w takiej typowej galaktyce taka jedna supernowa wybucha raz na 1000 lat. Wydawałoby się, że to bardzo rzadko. Wydawało mi się bardzo rzadko, ale na szczęście galaktyk jest bardzo dużo. A tylko teraz problem jest taki, że te galaktyki są rozrzucone w sposób przypadkowy po całym wszechświecie i wobec tego taki biały karzeł, który właśnie zaczyna się zbliżać do tej masy 1,4 masy Słońca, nie wysyła nam SMS-a z informacją, gdzie on jest, prawda, i że za chwilę wybuchnie. Czyli innymi słowy, nie wiemy, w którą stronę patrzeć. Nie wiemy, w którą stronę patrzeć. A trzeba patrzeć na dodatek bardzo dobrymi teleskopami, bo trzeba widzieć te obiekty bardzo dalekie. Udało się przeznaczyć jeden średniej klasy teleskop do tego, żeby obserwować całe niebo. I jeżeli taki teleskop zobaczy coś podejrzanego, to wtedy te duże teleskopy tak naprawdę mogły się tam
skierować i przez tam godzinę czy półtorej obserwować ten fragment nieba. I na to się zgodzono i w ten sposób w drugiej połowie lat 90. zaczęto powoli obserwować te supernowe typu 1A i kiedy zauważono tylko 7 takich obiektów i zaczęto się wyciągać wnioski, jak szybko się ten wszechświat rozszerza, to już wtedy było widać, że ten wszechświat nie rozszerza tak, jak żeśmy sobie do tej pory wyobrażali. Okazało się, że wszechświat raczej przyspiesza niż zwalnia. I to było ogromne zaskoczenie i to spowodowało ogromne zainteresowanie poszukiwaniem tych supernowych 1A coraz to dokładniej. No i kiedy ta liczba wzrosła 7-krotnie, czyli z 7 do 49 i astronomowie narysowali znowu ten wykres Hubble'a, wtedy można było powiedzieć już z całą pewnością, że wszechświat rozszerza się z przyspieszeniem. Dalsze poszukiwania doprowadziły niedawno do odkrycia najdalszej znanej nam gwiazdy supernowej. Wykryta przez międzynarodowy zespół Dark Energy Survey supernowa znajdowała się w galaktyce odległej od nas aż o 10,5 miliarda lat świetlnych. Oznacza to, że pochodzi ona nie tylko z bardzo daleka, ale też z niezwykle odległej przeszłości. Jej światło zostało wyemitowane zaledwie nieco ponad 3 miliardy lat od powstania wszechświata. To kolejny przykład na to, jak niezwykłe rzeczy mogą nam pokazać supernowe. Gwiazdy rozbłyskające na niebie w kosmicznej eksplozji. Obserwujemy supernowe w coraz bardziej odległych galaktykach, ale ciekawe jest to, że od kilkuset lat nie było takiego zjawiska w obrębie Drogi Mlecznej. Ostatnią supernową w naszej galaktyce obserwował w 1604 roku Jan Kepler. Z jego zapisków wiemy, że była niezwykle widowiskowa. Tamta supernowa przewyższała jasnością wszystkie pozostałe gwiazdy na niebie. Czy dane nam będzie ponownie podziwiać takie zjawisko? Cóż, na pewno byłby to murowany temat na kolejny odcinek Astronarium. Na dziś to jednak wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.